Noc nad Łęczycą ma w sobie coś, czego nie potrafiłbyś znaleźć w żadnym innym miejscu. Mgła unosi się nisko nad Bzurą, plącze się między drzewami jak dawne duchy, a zamek wznoszący się na wzgórzu wygląda, jakby pamiętał więcej niż wszystkie kroniki razem wzięte. Gdy nadchodzi zmrok, a ostatni turyści schodzą z dziedzińca, mówi się, że z kamiennych murów zaczyna wyciekać stary, pradawny oddech. To właśnie wtedy, kiedy cisza robi się zbyt gęsta, a w powietrzu czuć zapach wilgotnego boru, można usłyszeć stukot czyichś kopyt. Albo tylko wyobraźnia płata figle. Choć ci, którzy mieszkają tu od pokoleń, wiedzą, że to nie żarty, bo nocą pod zamkiem w Łęczycy budzi się Boruta. Ale Boruta nie zawsze był diabłem. Dziś kojarzymy go z rogami ukrytymi pod szlachecką czapką, z kontuszem, ogonem i kopytami. Ale zanim ludzie nadali mu diabelski wizerunek, zanim chrześcijańscy kronikarze włożyli go w ramy piekielnych historii, Boruta był kimś zupełnie innym. Był duchem Boru, opiekunem dzikiej przyrody, który miał strzec lasów, zwierząt i tych, którzy wkraczali między drzewa z pokorą, a nie pychą. Samo imię Boruta pochodzi od boru, lasu, puszczy, chropowatego świata, gdzie człowiek nie rządził, a jedynie gościł. Wyobraź sobie Łęczycę 1000 lat temu. Nie było jeszcze kunsztownych murów, czerwonych dachówek ani brukowanych uliczek. Były za to bory, gęste, ciemne, wilgotne. Pośród paproci i powalonych pni panowała cisza, którą od czasu do czasu rozrywał świst strzały myśliwego albo głuchy stukot dzika przedzierającego się przez chaszcze. A gdzieś tam, na granicy światła i cienia, przemykał Boruta. Nie demon, nie diabeł, duch. Trochę opiekun, trochę strażnik, trochę figlarz, który potrafił pomóc, jeśli czuł szacunek, ale potrafił też zgubić, jeśli ktoś śmiał wejść do lasu z butą i brakiem pokory. Mówiono, że pod jedną ze starych sosen trzeba było zostawić Borucie chleb. Nie był to hołd ani ofiara. Bardziej coś na kształt umowy. Coś w rodzaju: ja szanuję ciebie, a ty pozwól mi szczęśliwie wrócić. Myśliwi z Łęczycy mówili, że kto zapomniał o Borucie, ten wracał z pustymi rękami albo wcale nie wracał. W czasach, gdy las był równy bogactwu i zagrożeniu, taka legenda była częścią codzienności. Ale jak to się stało, że duch Boru stał się diabłem zamkowych lochów? Cóż, winny jest król, dokładniej, Kazimierz Wielki. Pewnego razu, kiedy król ze swoją świtą przedzierał się przez łęczyckie bagna, jego kareta ugrzęzła tak głęboko, że nawet najtężsi rycerze nie mogli jej wyciągnąć. Konie rżały, koła tonęły, a dworzanie przeklinali cicho pod nosem. Wtedy przed królem pojawił się młodzieniec. Silny, ciemnowłosy, o spojrzeniu, które w jednym momencie uspokajało, a w drugim budziło niepokój. Kazimierz, człowiek bystry, zrozumiał, że to nie jest byle kto. Młodzieniec nie powiedział wiele. Po prostu podszedł do karety i jednym ruchem wyciągnął ją z błotnej pułapki, jakby ciągnął za sobą lekki wózek, a nie królewski powóz. Król Kazimierz wiedział, komu zawdzięcza życie i wolność. W nagrodę oddał mu zamek i okoliczne ziemie. Nie tyle na własność, co w opiekę. A Boruta, jak głosi legenda, osiadł w zamku i z czasem stał się jego duchem, stróżem, a później diabłem. Bo chrześcijaństwo miało swoją logikę. Duch Boru, opiekun zwierząt, ktoś, komu ludzie zostawiali chleb pod drzewem. Z perspektywy Kościoła takie istoty nie mogły być neutralne. Zawsze musiały spaść w którąś stronę. A najprościej było powiedzieć: duch równa się diabeł. I tak Boruta, dawniej strażnik lasu, stał się panem lochów pod zamkiem. Istotą psotną, groźną, ale wciąż zakorzenioną w ludzkiej pamięci. Z czasów, kiedy Borutę zaczęto widzieć jako diabła, pochodzi chyba jedna z najzabawniejszych, a jednocześnie najbardziej ludzkich legend. A dotyczy ona dziewczyny z Łęczycy. Mówiono, że Boruta lubił nocą wymykać się z zamku w postaci szlachcica. Kontusz, pas, czapka wyglądał jak każdy inny szlachcic, tylko ogon zdradzał całą prawdę. Pewnej nocy przemykał sobie przez jedną z uliczek, aż wypatrzyła go młoda, odważna dziewczyna. Nie przestraszyła się, nie krzyczała, nie zaczęła modlić się pod nosem.
Nie, ona po prostu wzięła pierwszą lepszą sztachetę z płotu i zaczęła okładać diabła tak skutecznie, że przez całą Łęczycę niósł się dźwięk lania. Podobno Boruta uciekał aż do samego zamku, a jeszcze długo potem obchodził tę dziewczynę szerokim łukiem. Mieszkańcy żartowali, że to jedyna osoba, która naprawdę potrafiła diabłu przemówić do rozumu. Takie są opowieści o Borucie. Jedne mówią, że straszył ludzi na bagnach, inne, że zsyłał deszcze albo wiatry. Jeszcze inne, że pomagając biedakom przynosił im nie tylko szczęście, ale i odwagę. I choć w trakcie wieków jego obraz zmieniał się jak kształty mgły nad rzeką, jedno pozostawało stałe. Boruta zawsze był związany z Łęczycą, jej lasami, wodami i zamkiem. Dziś Boruta nie straszy już pasterzy ani myśliwych. Stał się symbolem miasta. Mieszka w muzeum, na pocztówkach, w miejskich herbach i w opowieściach oprowadzających turystów przewodników. Ale mimo to, jeśli kiedyś o zmroku zatrzymasz się na chwilę pod zamkowymi murami i usłyszysz stukot, który nie pasuje do rytmu twoich własnych kroków, nie zdziw się. Boruta nie jest już duchem Boru. Nie jest też diabłem w dosłownym sensie. Jest częścią tej ziemi, jej opowieści i pamięci. A może po prostu wciąż pilnuje tego, co mu kiedyś obiecał Kazimierz Wielki. Zamek, Bory i wszystkich, którzy odważą się wsłuchać w dawną legendę. Dziękuję ci za wysłuchanie tej opowieści o Borucie, duchu Borów, strażniku zamku i jednym z najbardziej niezwykłych bohaterów polskich legend. Jeśli ta historia ci się podobała, zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych. A w komentarzach koniecznie napisz, o czyjej legendzie chciałbyś usłyszeć następnym razem. Może o Południcy? Może o Białej Damie? A może o kimś zupełnie innym? Twój głos naprawdę pomaga nam tworzyć kolejne odcinki Labiryntu Przeszłości.